Siemanko! Dzisiaj witam Was o wschodzie słońca z Rysów, czyli najwyższego szczytu w Polsce. Ma on wysokość 2499 metrów nad poziomem morza. Można na niego wejść od strony polskiej oraz słowackiej. My wybraliśmy wariant trudniejszy, czyli od strony polskiej. Wyprawę na Rysy zaczynamy od zostawienia auta na parkingu na Palenicy Białczańskiej. Stąd na szczyt czeka nas trasa o długości 12,5 km i około 1500 metrów przewyższenia w górę. Pierwsze 8 km trasy do Morskiego Oka prowadzi drogą asfaltową. Po niespełna godzinie marszu docieramy do wodogrzmotów Mickiewicza, miejsca, gdzie góry przemawiają głosem żywiołu. Tutaj lodowata woda spada z progów Doliny Roztoki z siłą, która zapiera dech. To przedsmak tego, co czeka nas dalej, w surowszej, dzikrzej i piękniejszej stronie Tatr. Droga asfaltowa, którą idziemy, szybko staje się nudna i monotonna. Na szczęście trasę można sobie nieco urozmaicić. Wzdłuż drogi znajdują się 4 krótsze leśne skróty, które pozwalają ominąć fragmenty asfaltu i dodać nieco górskiego klimatu już od samego początku wędrówki. To drobna zmiana, ale dzięki nim droga do Morskiego Oka staje się ciekawsza i bardziej przyjemna. Docieramy do schroniska nad Morskim Okiem, bazy wypadowej na wiele okolicznych szczytów. Stąd widać na przykład cel naszej dzisiejszej wyprawy – Rysy. Morskie Oko leży na wysokości 1395 metrów nad poziomem morza. Wokół jeziora prowadzi malownicza pętla o długości około 2,5 km, idealna na krótki spacer, podczas którego można podziwiać góry z każdej strony. Spacerując tutaj możemy zobaczyć Mnicha, charakterystyczny skalny szczyt, którego sylwetka wyróżnia się spośród tatrzańskich turni. To miejsce kultowe dla wspinaczy, symbol wytrwałości, marzeń i górskiej przygody. Warto jednak być tu z samego rana, wtedy tafla jeziora odbija niebo i szczyty w ciszy, jeszcze zanim pojawią się tłumy turystów, które w sezonie oblężają to miejsce.
Docieramy nad czarny staw pod rysami. Stąd zaczyna się właściwe podejście na rysy. Najwyższy szczyt Polski. To moment, w którym czuć już potęgę gór. Cisza, chłód i majestat ścian nad taflą stawu sprawiają, że każdy, kto tu dotrze, zatrzymuje się choć na chwilę, by po prostu popatrzeć. Trasa jak na razie była bardzo prosta, ale teraz czeka nas najbardziej wymagający etap całej wędrówki. To tutaj zaczyna się prawdziwe starcie z górą, z jej stromizną, śniegiem, zimnem, wysokością i własnym zmęczeniem. Podejście rysą to najbardziej wymagający fragment całej zimowej drogi na rysy. To teren lawinowy, bardzo stromy i niebezpieczny. Wystarczy kilka nieostrożnych kroków, by poruszyć warstwę śniegu. Tak jak w tym przypadku, ktoś powyżej niechcący wywołał małą lawinę. Z góry wygląda to niepozornie, ale nawet niewielkie oberwanie śniegu potrafi nabrać siły i zagrozić osobom poniżej. W końcu, po godzinach wspinaczki, wysiłku i walki z samym sobą, stajemy na szczycie rysów. 2499 metrów nad poziomem morza. Najwyższy punkt Polski. Niestety, nie mamy dużo czasu, by nacieszyć się widokami. Z daleka widać, że nadciągają chmury, więc jak najszybciej musimy zejść na dół. Wejście to tylko połowa drogi. Prawdziwe skupienie zaczyna się dopiero przy zejściu. Tu każdy krok trzeba stawiać z pełną świadomością, bo góra nie wybacza błędów.
Schodząc w stronę Czarnego Stawu, pojawił się pomysł, żeby skrócić trasę i przejść po jego zamarzniętej tafli. Z daleka wyglądało to w porządku, gładki, równy lód, bez widocznych pęknięć. Ale im bliżej podeszliśmy, tym bardziej było widać, że to nie jest dobry pomysł. Zrezygnowaliśmy z tego i to była dobra decyzja. Czasem rozsądek jest najważniejszym sprzętem, jaki możesz mieć w plecaku. Na zejściu do Morskiego Oka pomyliliśmy trasę. Powinniśmy iść tamtędy. No trudno. Po całym dniu chodzenia bezpiecznie docieramy do auta. Jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, bo zdobyliśmy kolejny ze szczytów Korony Gór Polski, który równocześnie jest najwyższym szczytem naszego kraju. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do końca i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Korona Gór Polski.